co to się w ogóle dzieje. Wciąga się w trans, przestajesz myśleć. Trochę jak na starych dyskotekach. Stoi. Czemu to przypomina opa Gangnam Style, ale moment jego prawdziwej duszy. I to wszystko pokazuje taki niezdrowy styl życia. Chociaż ja akurat nie miałam nędzy. Hejka wszystkim. I dobra, muszę to powiedzieć. Jak pierwszy raz to zobaczyłam, to byłam w szoku. Serio pomyślałam, co to się w ogóle dzieje. Ale wracamy do trzeciej części naszego eurowizyjnego scoreboardu. I powiem wam, robi się naprawdę ciekawie. Dzisiaj na tapecie Grecja z utworem Ferto, czyli coś w stylu daj, podaj. Ale to nie jest takie proste, jak brzmi, bo za tym wszystkim kryje się coś więcej. I Akulas naprawdę może tu namieszać. Ale spokojnie, Cypr też nie śpi, więc będzie ciekawa rywalizacja. Dobra, nie przedłużamy, lecimy. 1 minute. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω paso. Mi ambición es juego, nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που No i tak dalej, kacu, kacu. I po przeczytaniu tłumaczenia trochę zmieniałam zdanie o tym utworze. Na początku myślałam, że to po prostu jakiś dziwny typ na scenie. Ale ten tekst to tak naprawdę coś więcej. Trochę o dzisiejszym świecie, gdzie wszystko kręci się wokół kasy i kupowania. Ciągła konsumpcja i konsumpcja. Nie patrzmy na to tylko jak na piosenkę, ale spróbujmy zobaczyć, co ona pokazuje. Jest tam ciekawy moment, gdzie on mówi do mamy: patrz, mamo, teraz mogę wam to dać, pieniądze, rzeczy, wszystko, czego nam wcześniej brakowało, czuję, że mogę nam to zapewnić. I to trochę wygląda tak, jakby chciał jej wynagrodzić trudne życie. Ale robię to w taki sposób, no nie do końca dobry. Bez normalnej pracy, bardziej jak uzależnienie. Bo często takie rzeczy zaczynają się już w dzieciństwie, zwłaszcza u osób, które miały ciężko. I on to właśnie pokazuje, że chce zapełnić byt, ale przez takie mechanizmy. I wiesz co? Cieszę się, że najpierw przeczytałam tłumaczenie, bo teraz odbieram to zupełnie inaczej. Bo wcześniej, jak tego nie rozumiałam, to pomyślałam, co to za dziwna piosenka. A teraz widzę to jako satyrę na konsumpcję, na to całe kupowanie bez kontroli. Mam wrażenie, jakby to był taki muzyczny trip. Rozumiesz, o co chodzi? Zobaczmy dalej. θέλω να ξεδιψάσω. Πέτα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, sashimi tuna, φέρτο. Χτίσω ρολόγια, lead designer, σου λέω φέρτο. Leather παλτό, φέρτο, και escargot, φέρτο. Rally cars, yacht με stars, σου είπα φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου. Momencik, muszę na chwilę przerwać, zaraz wracam. Okej, to się urwało w połowie, wybaczcie. No cóż, kontynuujemy. I powiem wam, dobrze, że najpierw przeczytałam tłumaczenie, bo teraz rozumiem tę piosenkę dużo lepiej. Bo wcześniej, jak tego słuchałam i nie znałam znaczenia, to byłam w szoku. Myślałam, co to za głupoty, co to za jakieś szaleństwo dzieje się na scenie. Serio. A teraz widzę, że to jest satyra. Taka krytyka tego całego bezmyślnego kupowania i przesady. I ten klimat, jakbyś był pod wpływem jakiegoś kwasu, takiego muzycznego. Wciąga się w trans, przestajesz myśleć. Trochę jak na starych dyskotekach. Stoisz, muzyka leci, tańczysz, tańczysz i tak samo tutaj. Leci i kupujesz, kupujesz i konsumujesz bez sensu. I to wszystko pokazuje taki niezdrowy styl życia. Z jednej strony mamy taki poważny temat, a z drugiej taka sztuczna taneczność. I to robi mocny kontrast. Niby piosenka do tańca, ale melodii prawie nie ma. On bardziej mówi niż śpiewa. Czasami to brzmi jak okrzyki, a nie jak normalny wokal. I te rytmy jak na dyskotece. Takie wciągające. I znowu to wszystko pokazuje takie trochę chore podejście do życia. Słuchajcie, gdybym nie znała tłumaczenia, dalej bym myślała, że to totalna brynetyzna.
albo jakieś szaleństwo na scenie. Te kocie czapki, te pomarańczowe buty. No serio, czemu to przypomina opa Gangnam Style? Ale mimo tego wszystkiego to jest mocny numer, bo on wchodzi w głowę. Może trochę wkurzać, ale zostaje na długo. Dobra, lecimy dalej. Σου είπα φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σε πέλασα με παζουστάμπα, για ναι με σου φύσαγα κλεπτούσα. Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά, θέλω το φέρτο. Zauważony? Jest się ten klimat, jak ze starej gry. Taki retro vibe, jak z konsoli. Ta wstawka to podkreśla i fajnie łączy się z ludowym motywem. Serio, bardzo sprytne rozwiązanie. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά, ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά, να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά, να λένε φέρτο μας ακύλα, φέρτο. Κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά. O, i to ten fragment, gdzie wraca się do mamy. To jest bardzo piękny moment, taki muzyczny bridge, jakby on nagle oprzytomniał. Jakby ktoś zdjął mu okulary i on w końcu widzi jasno. To moment jego prawdziwej duszy. Trochę jak w balladzie. Może dziwny, trochę nagle, ale właśnie dlatego działa. Ta zmiana tonacji jest specjalna, żeby każdy zwrócił na to uwagę. To jest zabieg artystyczny w 100%. I szczerze, to jest bardzo mocna robota. Posłuchajmy dalej. Κάμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Δες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, μάξια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσεις. Moim zdaniem to jest naprawdę mocna robota muzycznie, nawet mimo tej brylatyzny, którą widzimy i słyszymy na scenie. Whatever, κατάλαβες. Οπότε, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. Czuje się dobrze. Nie ma co tu szukać typowej ballady o miłości albo jakiegoś mega wokalu, bo to jest dobry przykład jakościowej satyry muzycznej i dobrego aranżu. I swoją drogą na tym bridżu on całkiem fajnie zaśpiewał. Nie ignorujmy tego, on naprawdę ma dobry głos. I wtedy wszystkie te dziwne, takie zaraźliwe patenty stają się jasne, jak tylko przeczytamy tekst. Więc moim zdaniem to jest naprawdę mocna artystyczna robota. Jest tu wyraźny przekaz i bardzo dobre połączenie muzyki z tekstem. To było naprawdę fajne. I ten pomysł z aranżem w stylu gry, taki klimat jak z Dandy, super. Chociaż ja akurat nie miałam Dandy. Dajcie znać w komentarzach, kto z Was też nie miał Dandy. Robota jest mocna, jak już mówiłam. Tylko pytanie, czy większość ludzi to zrozumie? Szczerze, mam wątpliwości. Bardziej to wywoła reakcje typu, co to w ogóle jest? Taki lekki szok, trochę dysonans. Ale u mnie to już działa inaczej, bo ja wiem, o czym on śpiewa. I dlatego jest tak ważne, jest rozumieć sens. Ja sama zmieniam teraz podejście, bo wcześniej słuchałam tylko muzyki, a dopiero potem sprawdziłam tłumaczenie i wszystko kliknęło. I teraz tak właśnie będę robić przy kolejnych piosenkach. No i dobra, plan był trochę inny, ale jak widzicie, znów nie wyrobiła się z czasem. Ta piosenka z Grecji mnie totalnie wciągnęła i no cóż, numer znów uciekł. Ale spokojnie, nadrobimy to w następnym odcinku. Kolejny będzie o Cyprze, więc tam już wracamy do planu. Dzięki wielkie, że byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku.